Dobrze, jedziemy. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. Zaczynam zawsze w ten sposób, żeby sprawdzić, czy mikrofony działają. Witam na kanale Bully96 w kolejnym odcinku z garażu. Dzisiaj jesteśmy w garażu u Krzysztof Jarmusz. Bardzo się cieszę, Krzysztof, że w końcu po tak, długim okresie czasu pojawiłem się u Ciebie. Tak mi miło. Mnie również. No i porozmawiamy sobie luźno o tej Twojej, zajawce. W moich przygodach motocyklowych. Tak jest. Zacznę od standardowych takich pytań, bo tak tytułem rozluźnienia, wprowadzenia tej naszej rozmowy. Twoja przygoda z motocyklami, kiedy się zaczęła i jaki to był motocykl? Jak miałem 8 lat, to rozpocząłem swoją przygodę z motocyklami. To było tak standardowo jak większość motocyklistów, czyli tutaj koledzy na dzielnicy. Ja zawsze miałem starszych kolegów, mieli motocykle i ja chciałem z nimi jeździć i wymęczyłem rodziców, żeby kupili mi pierwszy motocykl, motorynkę. No i od tej motorynki się wszystko zaczęło. Później już te motocykle były coraz większe, później bardzo chciałem rywalizować. Ja strasznie lubię rywalizację, więc trafiłem do klubu w Strykowie. No i tak się wszystko potoczyło, aż kończy się na rajdzie Dakar. No, do tego Dakaru to jeszcze dojdziemy, nie? Ale ścigałeś się przecież wcześniej też. Mówiłeś, jakie to były motocykle? No motorynka, a później endurowo jeździłeś? Ja jeździłem większość życia swojego w motocrossie. Później jak zdecydowałem, że chcę jechać na Dakar, to dopiero przesiadłem się na enduro i na rajdy długodystansowe. Więc pierwszy motocykl to była motorynka. Później miałem taką mini Hondę. Ja miałem 8 lat jak zacząłem jeździć, więc rodzice kupili mi taką mini Hondę. Później miałem BT. Później ścigałem już się w zawodach na Simpsonach i na całe szczęście ominęła mnie epoka CZ-ki, czyli jak gdyby już to było w tych latach, gdzie weszły motocykle japońskie. Ja już jeździłem później na japońskich motocyklach, czyli na Hondzie, Kawasaki w klasie 80 i w 125. No dobrze, a po motocrossie później były enduro jazdy, tak? Tak, po motocrossie zacząłem jeździć enduro. Tutaj startowałem w Mistrzostwach Polski w enduro i w cross country i to wszystko już było pod kątem Dakaru, bo gdzieś chciałem jak gdyby zdobyć to doświadczenie, czyli jeżdżenie takiego, to jest całkiem inna jazda, motocross, a rajdy długodystansowe czy enduro, czyli żeby trochę pojeździć po lasach, po korzeniach, przyzwyczaić się do tego, wytrenować oko, jak to się mówi. I 3-4 sezony startowałem w enduro, nawet pojechałem 6-dniówkę, która była w Polsce, w Kielcach tutaj, tak sobie treningowo, żeby zobaczyć jak to był w ogóle mój taki pierwszy większy rajd. Tam to jechałem na srebrny medal, dostałem, to jest jakiś tam czas się liczy od wideo. To spoko, no. Tak, więc w porządku i później zgłosiłem się na Dakar. No czekaj, ale jeszcze Ci tutaj, nie pozwolę Ci na ten Dakar już tak szybko wystartować, chociaż mamy... Ja wiem, mamy do Dakaru ile dni teraz? 42 dni zostały. 42 dni do startu, ale startowałeś też, w zawodach enduro na megawacie, tak? Tak, startowałem... W ogóle ja uważam, że każdy jak gdyby powinien spróbować różnych tych dyscyplin, nie tylko się ukierunkowywać na motocross, dlatego ja sobie pojechałem w megawacie i byłem na Erzbergu i w różnych jak gdyby takich dyscyplinach startowałem, bo po prostu lubię jeździć motorem. Okej. Natomiast Twój główny cel i w ogóle zajawka to Dakar. Tak. Ja myślę, że jak wielu naszych widzów i osób, które oglądają te filmy, zbyt dużo nie wiemy o Dakarze. Co to jest właściwie Dakar, nie? Na czym ten rajd polega? Kto wymyślił całą ideę Dakaru? Dakar? Wprowadź nas tutaj. Dakar to ja w ogóle, tak wewnętrznie, to jest wyścig marzeń. Bo to jest taki, tam nic nie można wygrać, można przegrać wszystko. I życie. Tak, właśnie o tym mówię, ale to jest najdłuższy wyścig na świecie. Wymyślił go Francuz Thierry Sabine. Pierwsza edycja była tam koniec lat 70. Teraz będzie chyba 40. edycja Dakaru. Kiedyś na początku to był w ogóle hardcore, czyli oni jechali przed siebie, nie mieli GPS-ów, nie było telefonów satelitarnych tak popularnych, że jak gdyby było tej technologii nie było. Nie było tej technologii, która teraz wspomaga zawodników, więc było bardzo trudno, ale wiadomo, że to jest wielka impreza, to się wszystko rozwijało, teraz już przyszły teamy fabryczne i Dakar już wygląda całkiem inaczej niż tak jak kiedyś, ale mi podoba się ten Dakar sprzed lat. Dlatego ja jadę w tej kategorii Original by Motul, czyli to jest tak, że bez żadnego serwisu, bez pomocy mechaników, tylko ja, motocykl, taka skrzynia, w której transportują mi sprzęt, jedna torba z ciuchami, no i tak jadę na Dakar, bo tak moim zdaniem powinien wyglądać, tak wygląda prawdziwy Dakar. Taki klasyczny, bez... Tak jak kiedyś było na początku, tak jak ten Thierry Sabine wymyślił to, że to ma być wielka przygoda. I tak to traktujesz. Tak. Ten Dakar w tym roku to będzie Twój który Dakar? To będzie mój trzeci Dakar, w którym będę jechał. Jechałem w 2009 i 2010 roku.
I teraz jak jechałem w Argentynie i Chile, jak były w Ameryce Południowej te rajdy, 2 razy tam pojechałem i strasznie czekałem, aż przeniosą ten Dakar w jakieś inne miejsce. No i To znaczy bliżej Europy, o tym nie, mówisz. liczyłem w ogóle, że ja liczyłem na to, żeby wrócić do Afryki, bo to było moim marzeniem wystartować w Afryce. W ogóle byłem na starcie Dakaru tego afrykańskiego, a w 2008 roku, ale wtedy niestety odwołali Dakar, bo było zagrożenie terrorystyczne, więc taki mój pierwszy start był trochę fast startem i dopiero drugi, trzeci pojechałem w tej Ameryce Południowej. I teraz przenieśli do Arabii Saudyjskiej Dakar, więc nowe miejsce, można zobaczyć coś nowego i dlatego chcę tam jechać. Dobrze. No to zatrzymajmy się znowu, wiesz, wróćmy tutaj do przeszłości, a o przyszłości za chwilę porozmawiamy. Twój pierwszy Dakar. No pierwszy mój Dakar był w Ameryce Południowej. Moje przygotowania polegały na tym, że wystartowałem w jednym rajdzie takim w Afryce, w Maroko, bo to był taki mój pierwszy kontakt z nawigacją, z pustynią, z tym wszystkim. Tam miałem strasznie dużo przygód, pogubiłem się na pustyni, wiał wiatr, więc od razu zawiało moje ślady, nie mogłem wrócić do właściwej trasy. No ale jakoś przetrwałem to, udało mi się przejechać ten rajd, tam już zebrałem jakieś doświadczenie swoje pierwsze przed Dakarem, no i później pojechałem na ten Dakar do Ameryki Południowej. No udało mi się nawet zająć bardzo dobre miejsce, wtedy 200 zawodników startowało, ja przejechałem 22. No to bardzo ładnie. Więc bardzo dobre miejsce. I to w tej klasie, nazwijmy to klasycznej, tak ją sobie tutaj umownie nazwiemy. W kategorii generalnej, czyli na tych 200 na 200 wszystkich, i teamowych, i teamowych wszystkich, to przyjechałem 22. Więc bardzo dobrze, jechało 70 debiutantów, byłem trzeci wśród tych debiutantów, więc super. I Dakara. Dobrze, ale zatrzymajmy się, no cały czas będziemy sobie rozmawiać o Dakarze. Dlaczego ten Dakar jest tak wyjątkowy? Dlaczego to jest taki trudny rajd? Dlaczego tam ludzie giną? No bo giną, przecież kilka lat temu polski zawodnik zginął też na Dakarze, prawda? Tak. No, wiadomo, że to jest, jeździmy strasznie szybko po pustyni. Jakie to są prędkości? No maksymalnie 160-170 i to jest na takiej drodze, którą nigdy wcześniej nie jechaliśmy. Mamy tylko opis w książce drogowej, że powinno być dobrze, że jak gdyby organizator sprawdził trasę i na tym odcinku, która nie wiem, prosta ma 5 km, że tam nie ma żadnych niebezpieczeństw i wtedy no, wszyscy po prostu cisną gaz, żeby no, jak najszybciej dojechać do mety. Ale Krzysiu, czekaj, bo ty szybko mówisz, że ja nie chcę, żeby nie chcę, żeby ten odcinek trwał 10 minut. Niech on sobie trwa długo i rozmawiajmy sobie na spokojnie. Bo mówisz, i będę ci co chwileczkę przerywał, żebyśmy, wiesz, moim zdaniem na ciekawych akapitach zatrzymali się, nie? Organizator sprawdza trasę. Ale jak? No przecież to jeździcie po pustkowiach, to wszystko są ogromne przestrzenie, ogromne kilometry, Bo tu jest to, o czym też chciałem z Tobą rozmawiać, nie? To jest ta Twoja nawigacja, ta Twoja mapa, tak? Mógłbyś ją pokręcić? Ten road, jak się to nazywa? Roadbook. Książka drogowa. No i możesz przekręcić tą książeczką? Przewijamy. I tu masz No bo to się przewija po prostu, tutaj mam guzik na kierownicy i to się przewija na przykład 17 km 650 metrów, tutaj mam licznik. Tu jesteśmy, tak? 16, a tu jest 17 km 930 metrów. Tak, to jest wjazd do rzeki, bardzo niebezpieczne miejsce. No właśnie o tym chciałem powiedzieć. Czyli rozumiem, że wcześniej organizator przejechał tą trasę przed Wami. Tak. Przygotowanie w ogóle trasy do Dakaru to zajmuje około pół roku. Oni wpierw robią rekonesans, czyli jak gdyby sobie już robią zarys trasy. Później jadą i rysują już takiego typowego roadbooka. Później wysyłają motocykl i samochód, żeby sprawdził to w warunkach takich rajdowych, czy to jest dobrze zrobione. I jeszcze raz sprawdzają to na dzień przed odcinkiem. Jak my na przykład będziemy jechać ten odcinek jutro, to dzisiaj jedzie jakiś samochód lub motocykl i sprawdza, czy ktoś nawet nie wykopał dziury na trasie. Czy woda nie wymyła jakiś... Okej, czyli mamy tutaj taki roadbook. Gdzieś na motocyklu, a to zaraz jeszcze do niego wrócimy, jest Twoja, a może najadę tam, jest Twoja, jak również na kasku, grupa krwi. O, tutaj. Nie no, mam tyle pytań, że nie wiem, bo w ogóle... Ale pojedziemy. Jest Twoja grupa krwi. Tak. I teraz... Zaczynasz mieć problemy, nie wiem. Łapiesz kontuzję, motocykl ma awarię. Wzywasz w jakiś sposób pomoc? Jak się to dzieje? No, w dzisiejszych czasach wspomaga nas technologia, czyli mamy tutaj przed rajdem organizator... Czekaj, ja podejdę tam do Ciebie, wiesz? Zapraszam. W tym miejscu tutaj organizator montuje nam taką skrzynkę i mamy tutaj 3 guziki. Czerwony, to znaczy, że mam jakieś problemy ze zdrowiem, miałem wypadek, trzeba szybko przysłać śmigłowiec.
zielony to znaczy, że jest wszystko ok, ale mam problemy na przykład techniczne, może naprawiam coś w motocyklu, coś się odkręciło, Tak. a niebieski to jest telefon do organizatora, czyli że jak potrzebuję zadzwonić, na przykład znalazłem innego zawodnika, który leży. Chcesz mu pomóc. Tak, żeby powiadomić organizatora, to po prostu wciskam i to jest jak gdyby taki telefon satelitarny. Okej, naciśnięcie czerwonego guzika powoduje, że... Tak, jak naciskasz czerwony guzik, to znaczy, że już odpadasz z rajdu, więc to trzeba dobrze przemyśleć, czy na pewno jak jesteś pewien, że nie wiem, masz coś złamanego, nie jesteś w stanie dalej jechać, no to wtedy wciskamy ten guzik i rajd się kończy. Dobrze, Dakar. Ja przed nagraniem i przed wizytą z Tobą poprosiłem ludzi, żeby Ci zadawali pytania. No i powiedzmy, że to jest szereg tych pytań, które teraz Ci zadam, tak? Jak się przygotowujesz do Dakaru kondycyjnie, nie? Co trenujesz, jak trenujesz? No, jakbyś tam o tym powiedział. Można podzielić na dwie części. Czyli fizycznie, czyli trenuję kondycję i takie crossfitowe ćwiczenia, a drugie to jazda na motocyklu, bo no wiadomo, ja muszę jeździć dużo na tym motocyklu, ponieważ jak my dziennie będzie maksymalnie 1000 km do przejechania, więc ja muszę być przygotowany fizycznie bardzo dobrze. Z tego będzie można... Czekaj, zatrzymajmy się. 1000 km i tutaj zróbmy pauzę. Niech każdy z Was sobie oglądających ten film wyobrazi przejechać 1000 km wygodnym, super wygodnym samochodem z klimatyzacją jednego dnia. Można się zatrzymać, zjeść hot doga, a Wy tak jedziecie. Tak. I to problemem by nie było przejechać ten 1000 km jednego dnia, tylko problem jest powtórzyć to następnego i następnego i następnego. Jak długo trwa Dakar? Dakar będzie 2 tygodnie. 2 tygodnie, 10 000 kilometrów. I w trakcie rajdu w połowie jest 1 dzień przerwy. Wtedy jak gdyby jest czas na to, żeby przygotować sprzęt na ten drugi tydzień, czyli nie ma odcinka specjalnego, jesteśmy na biwaku. A tak to przez cały tydzień jedziemy, dzień przerwy i drugi tydzień jedziemy. Zazwyczaj start jest o której godzinie? Start zależy jaki jest... Znaczy godzinie, no czyli to jest ran? Czy jest długa, najczęściej są dojazdówki przed odcinkiem, więc wstajemy w okolicach 4:30 już wyjeżdża się na odcinek specjalny. Na dojazdówkę i później odcinek specjalny. I 1000 km. Około, czasem jest dzień, że jest 600 km albo 500, ale te dni krótsze bardzo często są gorsze od tych długich, bo te długie wiadomo, że one muszą być szybkie i nie jest tak bardzo fizycznie. Jak jest odcinek 200 km specjalny, no to wtedy wiadomo, że będzie ciężko, że będzie po wydmach, po kamieniach, korytami rzek, że to będzie wtedy bardzo ciężko fizycznie. A jak są długie odcinki, no to jest takie fizyczne zmęczenie przez cały dzień, a tam jest takie przez 200 km taki, staje się wpierdol, jak to się mówi. Śmiało. Taki... Fizyczne zmęczenie, czyli co boli? Ja mam największy problem z rękami, bo jak się jedzie cały dzień są te drgania, czyli mnie strasznie bolą nadgarstki i kolana, no bo też się ciągle siadam, wstaję, tak non stop przez cały dzień. Bo wiadomo, że jak stoimy na motocyklu, trochę dalej widzimy, bo wyżej jest głowa i widzę dalej, czy jest jakieś niebezpieczeństwo, czy jakiś kamień. A jak usiądziemy, no to ten pole widzenia nam się skraca. Więc dlatego dużo na stojąco się jedzie i to plecy bolą. No wszystkie takie mięśnie, które... podobnie jak na enduro, tylko że to wszystko razy kilka. X, tak. No dobrze, ale głowa też jest ważna. To znaczy, ja nie będę tutaj swojej historii opowiadał, tylko tak wiesz, tytułem wprowadzenia. Człowiek potrafi sobie zrozumieć, że potrafi tracić świadomość, bo jechałem kiedyś długi odcinek motocyklem i wiesz, zaczynało mi się tam stawiać różne obrazy przed... Tak. To też tak jest? To jest tak, ja mam coś takiego, że wpadam w zamułę. Czyli, że na przykład potrafię jechać szybciej, ale już przez tę ilość tych kilometrów tak zaczynam wolno jechać. No ale wtedy opierdzielam się sam, że trzeba dojechać, bo jak się jedzie tak wolno i to jest dużo bardziej męczące niż tak spięty, przejechać odcinek, zrobić swoją robotę i dojechać do mety. Więc tu jest tak, że się wpada w taką zamułę. Ja wpadam w zamułę. Dobrze, a człowiek przeżywa jakąś fatamorganę na pustyni? Wydaje mu się, że tam jest, nie wiem, uskok. No jasne, są roadbooki, jest to wszystko. No, są duże problemy na wydmach, ponieważ jak słońce już wyjdzie w południe, jest wysoko w górze, to wtedy nie widać załamania wydm. I dużo zawodników ma z tym problem, że po prostu jedziesz szybko i nagle jest urwisko, wydma jest urwana i tam 4-5 metrów się spada w dół. A jemu się wydaje, że jest prosta droga. Wydaje się, bo to się tak wszystko zlewa, że to wydaje się, że jest normalnie prosto, lecimy, a tutaj nagle urwisko. I no tutaj trzeba być bardzo czujnym na wydmach, gdzie wydaje się, że prędkość jest mniejsza, ale one są też bardzo niebezpieczne, ponieważ no, dużo pułapek tam czeka, jakichś dziur piaskowych i tego typu rzeczy. Trzeba cały czas jechać skoncentrowanym. Powiedz mi 115. Dlaczego akurat taki numer, wiesz, tu masz na daszku też 115? To 115. No. 115 to też jest taka historia marokańska. Jak pierwszy raz startowałem w Maroko w swoim takim rajdzie pustynnym, to miałem tam strasznie dużo przygód. No wiadomo, jak ktoś jedzie pierwszy raz, no to popełnia dużo błędów i już
Mówię, Boże, i organizator nadał mi numer 115. Jak już stałem na pustyni gdzieś zgubiony, zaraz wieczór miał przyjść, mówię, jak ja jakoś z tego wyjdę, nie będę spał na tej pustyni, to jest chyba mój szczęśliwy numer. No i tak sobie zapamiętałem ten numer. Ja na co dzień produkuję dżinsy dla motocyklistów, więc później jak mieliśmy to jakoś nazwać te dżinsy, więc wymyśliłem sobie, że nazwiemy 115, bo taki mój szczęśliwy numer, gdzie w tym Maroku miałem tyle przygód, ale jakoś dotarłem cały do mety i to jest tak połączone trochę wszystko. Ja zapytam raz jeszcze, no, ty ryzykujesz życiem tak naprawdę, spełniając swoje marzenia. Tak, tak. Co na to wszystko rodzina, żona? Żona mówi mi, żebym jechał. Nie wiem, czy to jest dobra żona, czy zła, ale ona po prostu wspiera mnie we wszystkim, bo mówi, no przecież ludzie giną też na drogach, w samochodach, nie da się gdyby tak zaplanować. Ja nie przekraczam granicy, ja wiem, że ja nie wygram Dakaru z tymi zawodnikami fabrycznymi. Ja jadę, bo lubię, bo to kocham po prostu i no, staram się jechać swoim tempem. Jak jestem pewien, widzę, że jest czysta droga, to jadę, jak nie jestem pewien, to po prostu jadę spokojnie. Dobrze, słuchaj, tak pokrótce, bo ten motocykl dakarowy nazwijmy to, czy do rally, to jest zupełnie coś innego niż motocykle enduro, wiadomo. To jest motocykl typowo zbudowany. Opowiesz troszeczkę o nim? Tak wiesz, pokrótce od tyłu do początku, czy od W początku? tym najbliższym Dakarze będę jechał na KTM-ie Rally Replika 450. To jest motocykl zbudowany przez KTM-a typowo pod rajdy długodystansowe. 100 motorów tylko takich jest zbudowanych rocznie, około tam 100 KTM. I to każdy sobie może kupić? To jest takie łatwe? No trzeba je tam wcześniej trochę zamówić i teoretycznie tak. Ile taki motocykl kosztuje, bo wiesz, że wszyscy o pieniądze pytają. No wiem, ale to jest tak, że miałem swój wymarzony samochód, który przez kilka lat zbierałem forsę, żeby go Jaki to samochód? kupić. Toyotę Tundrę, taką amerykańską i niestety sprzedałem, żeby pojechać na Dakar i kupić motocykl. Więc samochód mój marzeń poszedł, żeby spełniać inne marzenia. Proszę. No bo samochód kiedyś może jeszcze sobie kupię, a na Dakar to już Okej, to spróbujmy Idziemy go, z tak, motocyklem, tak, tak, omówmy go, wiesz, W ogóle ja zacząłbym od najważniejszych rzeczy, Śmiało. czyli motocykl musi mieć duży zasięg paliwa, czyli my potrzebujemy mieć 300 km zasięg paliwa, więc potrzeba jest około 30 litrów. Bo tak pali gdzieś litr na 10 km. Czyli tutaj mamy 2 zbiorniki z przodu i 1 zbiornik z tyłu tutaj. Dodatkowy, tak. Tak. Czyli jak zatankujemy, to motocykl waży około 180 kg zatankowany. Okej. Następną rzeczą, taką ciekawostką jest to, że mamy tutaj zbiornik na wodę, bo wiadomo, jakbyśmy mieli jakieś problemy techniczne i organizator nie zdążyłby nas zabrać w danym dniu, to To jest taki zapas nienaruszalny tej wody tak, dla Ciebie, no możemy tak? spać na pustyni na przykład, no to potrzebna jest woda, żeby do tego drugiego dnia jakoś tam przekoczować i wtedy nas zabiorą. Więc to są te takie najważniejsze. Tutaj jest wieża nawigacyjna. Tutaj przed rajdem organizator montuje nam takiego GPS, tylko to nie jest taki... Czekaj, a tutaj te trzy... No to dojdę do tego. Dojdziesz, okej. Tak. Tutaj jest zamontowany GPS, tylko to nie jest taki typowy GPS, jak my używamy, tylko on jest jak gdyby... To on jest tylko czytnikiem do kompasu, a tak to on nie wyświetla nam strzałki, w którą stronę mamy jechać. Rozumiem. To musimy na podstawie tego nawigować. Tutaj są anteny do tego GPS-u, czyli żeby on się łączył przez satelitę, żebyśmy zawsze wiedzieli, To gdzie... są anteny, tak? to Bo są... ja nie najechałem kamerą i Tak, to są dlatego 3 anteny powtarzam. do GPS-a. Tutaj jest roadbook, czyli to jest napisane, że to jest nasza taka książka drogowa, czyli mapa, na podstawie której my podróżujemy przez zawody, przez zawody w trakcie tak. Dakaru. Czyli tutaj jest tak jak wcześniej rozmawialiśmy, że na 17 km 930 metrów jest jakaś rzeka, dziura, że niebezpieczeństwo. Tutaj na 18 km 900 metrów jest jakiś łuk, wpinamy się w drogę. Jak gdyby są takie informacje, na podstawie których jedziemy. Tu jest licznik kilometrów i tu jest licznik kilometrów. Gdzie to wszystko musimy jak gdyby kalibrować, połączyć ze sobą, żeby to działało. Tutaj jeszcze przed rajdem mam założone 2 dodatkowe liczniki, które są połączone też z tym GPS-em. Jak my odnajdujemy tam na pustyni takie wirtualne punkty, one się nazywają waypointy. I właśnie ten GPS jak gdyby nam te waypointy zapisuje, że byłem tam w tym miejscu, że waypointa złapałem, tak? I te liczniki się automatycznie kalibrują, czyli się przestawiają do tego kilometra, gdzie jestem. Rozumiem. To jest takiej trochę technologii, która weszła do rajdów długodystansowych. Ale wiesz, potrafię sobie wyobrazić, że siedzę, no wiadomo, człowiek siedzi lub stoi na motocyklu, no to tych rzeczy do ogarnięcia, jeden licznik, drugi, trzeci, czwarty, jeszcze droga. Tak, tak. Trzeba być strasznie skoncentrowanym i cały czas myśleć tylko o tym. Nie można sobie myśleć, ciekawe co będzie na biwaku na obiad, bo to od razu zaczyna się popełniać błędy. Trzeba jak gdyby
tak nauczyć się wyłączać myślenie, czyli że myślimy tylko o tej nawigacji. Tu i teraz. Tu i teraz i ciśniemy, tak? Jak zaczynamy sobie myśleć o jakiś, to zaczynają się pojawiać problemy, już gdzieś jakiegoś strzała dostajemy, motocykl już bokiem jedzie i ten. A jak jesteśmy skoncentrowani, to jest to w stanie Rozumiem. jechać dosyć... Co jeszcze takiego wyjątkowego ma rally, motocykl? Ja w ogóle lubię taki gadżet, który tutaj jest, to jest moja ulubiona rzecz w tym motorze. Tak. Oni bardzo super to wymyślili. Tutaj odpinamy, KTM, tak? Tak, odpinamy siodło i to jest taka skrzyneczka. Tu filtr paliwa, powietrza. Tak, to jest filtr powietrza, to jest akumulator w endurówce, jest tutaj akumulator, ale oni go przenieśli tutaj, bo najlepiej, żeby była cała masa na środku. Żeby był dociążony środek, a nie tył, tak? Tak, tak, bo zawsze jest tutaj i to w ogóle oni zrobili taką super skrzyneczkę, w której są, ja pakuję wszystkie Niezbędne, tak, potrzebne. wszystkie jakieś tam drobne rzeczy, plus narzędzia, plus jakieś tam małe części. Rozumiem. Koła, jeśli chodzi o rozmiar, to jest to samo co w endurówkach? Koła, rozmiary są te same, ale te koła są trochę inne, ponieważ te koła, no, dużo cięższy jest motocykl niż enduro, więc on musi być, te koła są grubsze szprychy i grubsza felga. Rozumiem. Jeśli chodzi o zawieszenie? Zawieszenie, przód jest kome valwy, Aha, a tył jest jakiś specjalny amortyzator robiony tylko do tych motocykli rally. rozumiem. Krzysztof, powiedz mi, ile kosztuje wpisowe na Dakar? Wpisowe standardowo kosztuje 12 000 euro. Wpisowe. Ja mam tam zniżki troszkę, bo tak startowałem już ileś razy, czyli tam poniżej 10 000 euro wpisowe. Tyle kosztuje? Tak, i to jest jak gdyby najdroższy taki element Tej wyprawy. No bo jak już ma się motocykl, no to już wpisowe, no i tak jak ja jadę, czyli jadę bez serwisu, bez, To zaraz do bez tego mechaników, wrócimy. więc, No. więc to jest jak gdyby największy koszt. Okej, i co w tym jest jakby? Wpisowe zawiera transport motocykla, czyli ja zawożę motocykl do Francji, tam oni ładują go na statek do kontenera i przewożą do Arabii Saudyjskiej, to jest wliczone. Ubezpieczenie? Ubezpieczenie jest Nie chcę, wiesz, transport później z powrotem do kraju. Tak, transport, Nie. transport motocykla z powrotem do kraju też jest wliczony. Chorej osoby lub... No tak, to jest jak gdyby ubezpieczenie też medyczne. I jak już się rozpocznie rajd, no to my mieszkamy na biwaku, czyli to jedzenie, stołówka, to wszystko jest jak gdyby już wliczone w to wpisowe. Czy są jakieś ograniczenia? Nie może jechać ten lub może jechać... Jak to jest? Kto może jechać na Dakar? Na Dakar przyjmują tylko zawodników z doświadczeniem. W tym roku na przykład podobno tam przyszło aż ponad 200 zgłoszeń, ale nie wszystkich przyjęli, ponieważ zawodnicy muszą mieć jakieś doświadczenie, czyli trzeba gdzieś wystartować w jakimś rajdzie pustynnym, startować w enduro, trzeba jakieś podstawy mieć i wypełniać taką ankietę i organizator na podstawie tej ankiety jest w stanie określić, czy dany pacjent się nadaje, czy nie. Okej. Jeszcze mam kolejne pytanie, tu jesteśmy wiesz, w serii pytań od ludzi. Czy miałeś jakieś kontuzje? Tak. Takie dakarowe kontuzje? Ja miałem połamane wszystko. Ręce, nogi, żebra, obojczyk, wstrząsienie mózgu kilka razy. Ostatnio na Erzbergu oko bym prawie stracił. A, no widzę tą plamkę. Tak, mam Tak? taką plamę na oku, tak, dostałem kamieniem. I tak bardzo, że byłem pogodzony, że będę ślepy na to oko, bo aż mi się cofnęło Ty oko. gorzej widzisz, rozumiem. Tak, ja troszkę gorzej widzę. Mam Czyli z jednym okiem jedziesz na Dakar? Tak, jednooki bandyta na Dakar. Ale na szczęście to w Austrii było, no to tam bardzo dobra klinika, oni wyciągnęli mi to oko, postrzywali, tam wszystko porobili i mam mroczki, to się nazywają, czyli takie punkty, jak patrzę na słońce, które po prostu mi przeszkadzają trochę i martwy punkt. Na wydmach jeszcze- to trochę mam problemów, ponieważ czasami tak wydaje mi teraz po tym, albo może to taka jest sugestia, albo wydaje mi się, że jak jest załamanie wydmy, to ja później je widzę teraz. Aha. Więc może z drugiej strony to lepiej, bo dłużej gaz trzymam, ale później muszę hamować, tak. Ja jeszcze jak zanim załączyłem kamerę, to zwróciłem uwagę, możesz pokazać swoje dłonie? Tak, tu chodzi o palce. Tak, o te, wiesz, najmniejsze palce. Ja myślałem, że to gdzieś uderzyłeś młotkiem. Nie. I w jednej, i w drugiej ręce. Dlaczego? Ostatnio jak jechałem w Maroko, to tak trzymałem kierownicę, że po prostu nie dochodziła krew do palca i tak mi się zrobiło, że po prostu tak jak mi się uderzył, paznokcie podeszły krwią. No i u nóg też tak mam, bo nogą to tupnąłem o ziemię i po prostu odbił się Co paznokcie. dla Ciebie jako... No bo jeszcze raz musimy tutaj przypomnieć, że Ty nie jedziesz teamowo, tylko sam sobie wszystko musisz zrobić. Oprócz jedzenia. Tak, Tak? tak. No ja jadę taki... Co jest dla Ciebie najtrudniejsze? W sensie, wiesz, jedziesz, wracasz na biwak i... No praca przy motocyklu. Ja lubię jeździć, a
tak naprawiać, no to tak jak każdy zawodnik, to robię coś, bo muszę, ale to nie jest mój ulubiony punkt. A tutaj na tym Dakarze, gdzie będę jechał bez serwisu, bez mechaników, bez pomocy nikogo, to będę musiał sobie wszystko sam naprawiać, więc to moim zdaniem Inni śpią, a ty naprawiasz. Tak. Ja będę w dzień jechał, wieczorem i w nocy naprawiał i później dopiero mogę iść spać. Więc to u mnie będzie to najtrudniejsze moim zdaniem, ta naprawa sprzętu, no bo każdy będzie miał tą samą trudność w jechaniu, a dla mnie jeszcze to idzie dodatkowo to, że będę jechał sam jako mechanik swój. Taki prawdziwy Dakar, tak powinien wyglądać Dakar. Tak jest. No. Krzysiu, dobrze, sam mechanik, rozumiem, że tą masę sprzętu trzeba zabrać, tak? Tak. Pokażemy, co zabierasz? Tak, moją masę sprzętu pokazujemy. Dawaj. Jedziesz w standardowym kasku? Tak, ja jadę w standardowym kasku, jadę w takim cięższym kasku, nie używam tych lekkich kasków, które teraz jak gdyby się pojawiły, ponieważ no, my jeździmy strasznie szybko, jeździmy po 150, 160, 130 i taki ciężki kask wiadomo jest bardziej masywny, więc lepiej chroni ten nasz łeb, żeby się coś tam nie stało. No głowa najważniejsza, nie? Tak, więc, Okay. więc to jest to. Cała zbroja, jak twój, wiesz, musisz być na oko... No, Tak, ja jadę w kompletnym, czyli wiadomo, no jadę w butach, mam nakolanniki ortezy, zbroję na górę, portki, kurtka, camelback, chusta na szyję, ponieważ jak wiatr wieje albo gdzieś dojadę i nie chcę stać na słońcu, to tą chustę mogę przełożyć na głowę. Zbroja, czyli łokcie, barki, plecy. Bez tego nawet organizator nie dopuszcza, tak? Tylko trzeba jechać z tymi. Camelback też jest obowiązkowy, no bo organizator jak gdyby 2 litry musi każdy zawodnik na starcie mieć na plecach, bo co tam 150-200 km mamy tankowanie, tam sobie wtedy dolewamy. Okay. Ja czasami te 2 litry wypijam przez te 200 km, bo jak jest ciężki teren po wydmach, po tym to dużo piję. No a z samym odżywianiem podczas wysiłku to... No rano jemy śniadanie na biwaku. No. Te śniadania czasami są takie średnie, takie francuskie, jakieś bułki, coś tam. Tak. Nie, więc ja już jem taką dużą kolację, bo to jest makaron, takie jest naprawdę dobre jedzenie. Śniadanie jest słabe, więc ja już staram się najeść na kolację, żeby było na śniadanie. No to jem jakieś lekkie śniadanie, później batony energetyczne przez cały dzień. Nie ma już żadnej stołówki w trakcie rajdu, niczego, już energetyczne. No dobrze, ale startujecie rano, na pustyni przecież potrafi być zimno, nie? No w ogóle w Arabii Saudyjskiej będzie strasznie zimno, będą temperatury w nocy minusowe, będziemy też przejeżdżać tam przez góry, będziemy wjeżdżać na niecałe 2000 metrów, więc będzie zimno. Bo to jest tak, że rano będzie bardzo zimno, ale w ciągu dnia już tam będzie około 20 stopni. Ta temperatura będą duże różnice, więc rano musimy być bardzo ciepło ubrani, później te rzeczy zdejmujemy. Pokażesz w czym będziesz ubrany? Później te rzeczy zdejmujemy i w ciągu dnia takie rękawice. To są od skuterów śnieżnych. Czekaj, to teraz dopiero widać, no. Tak, w takich rękawicach jadę z kota, one są tutaj takie długie, żeby mi nie bo ja mam tak w ogóle, że strasznie marzną mi łapy. Dlatego sobie takie pancerne rękawice kupiłem, żeby... I one później znikają do plecaka. Oddaję je na starcie, jest takie miejsce, gdzie to przygotujemy w takie woreczki i oddajemy organizatorowi i on nam zabiera to na biwak. Rozumiem, okej. Zakładam na siebie taką kurtkę deszczówkę, czyli na cały już mój strój, ten rajdowy, kurtkę, wszystko to zakładam na to kurtkę deszczówkę, taką, która też spowoduje, że mnie nie przewieje, nie Okej. I spodnie tam widzę, tak? I spodnie takie same, do tego też takie deszczowe, żeby po prostu ciepło było. I rano wiadomo jak ruszamy, my starty jest około 4 rano. Bo no właśnie, nie wiem czy do tego samego dążysz, ale wiesz, rano jest ciemno i co, masz 5 par gogli? Nie, no zmieniam szybki w ciągu dnia, czyli to wygląda tak, że rano startuję na zwykłej białej szybie, a później w ciągu dnia jak już dojeżdżam na odcinek specjalny, czyli to jest start do odcinka jest między 7 a 9, no to już zakładam takie szyby, które są jak gdyby lepiej mi widać na wydmach. Okej, i teraz sobie wyobraźmy sytuację taką, że ty już przejechałeś odcinek specjalny, pierwszy, drugi dzień, nie ma znaczenia i to jest twoja skrzynia, która podróżuje z tobą, tak? Bo ta moja kategoria Original Motul polega na tym, że tam będzie startowało 40 zawodników i to jest taka grupa wyselekcjonowana przez organizatora. My jedziemy normalnie w klasyfikacji generalnej, ale jest dodatkowa jeszcze klasyfikacja dla tej 40, gdzie jedziecie bez pomocy. Gdzie jedziemy bez pomocy. Sami sobie naprawiamy, sami sobie a Motul ma tam tylko dla nas ciężarówkę i my wkładamy te skrzynie i nam przewożą na kolejny biwak. Pokażesz co tam masz w skrzynce? Tak. I tą skrzynię, rozumiem, we Francji musisz nadać, tak? Jakby też odprawiasz. Tak, ja tutaj dorobiłem takie nóżki do tej skrzyni, żeby mieć dodatkowy taki stół. Żeby mieć dodatkowy stół.
będę opowiadał. Tutaj jest moja skrzynka narzędziowa, czyli takie podstawowe narzędzia do KTM-a. Tak jest. Takie, co ja robię tak, że sobie kładę na stole wszystkie narzędzia i jak robię coś przy motocyklu, to te, które używam, przekładam na drugą stronę. Czyli to są te, które potrzebne takie do takiej codziennej pracy, a te inne narzędzia, których nie używam, to mam jeszcze tutaj, które używam sporadycznie, żeby mieć Rozumiem, porządek, rozumiem, nie rozumiem. szukać w tych Tak, narzędziach. tak. No to Bo mam jedną znaczy, skrzynkę z narzędziami. przerwę ci, bo tu czas dla ciebie odgrywa bardzo ważną tak, rolę. dobrze zorganizowany, Żeby mieć duży czas na odpoczynek, nie? żeby nie marudzić tam, tylko zrobić swoją robotę i iść odpocząć. Nawet widzę i serwisówka, nie? Tak, Manual. Wziąłem też Może się instrukcję, przydać. bo nie znam tego motocykla tak dobrze, więc wziąłem instrukcję. No jasne, ale wiesz, tych części nie masz za dużo, no to wobec tego jaka jest możliwość? No nie wiem, no coś poważnego ci się stanie. Amortyzator skrzywisz. Ja robię tak, że zabieram takie ze sobą pewne części. Czyli, że drugi napęd, który wymienię na dniu przerwy, klocki hamulcowe. Czyli te rzeczy eksploatacyjne. Tak, wtrysk, filtry paliwa, filtry powietrza i dużo takich tych drobnych części, co każdy wymienia na bieżąco. Okej, na wygniesz kierownicę. No tak, a te rzeczy, których nie mam ze sobą, to wykupuję taki pakiet w KTM-ie, taką kartę się dostaje, wpłaca się tam jakąś kaucję i wtedy każdą część mogę sobie dokupić. Czyli nie muszę tak zabierać nie wiadomo ile części, Rozumiem. ponieważ idę do KTM-a z moją kartą i biorę sobie części. I później ta kaucja jest rozliczana w zależności od później tego, to jest ile jakoś rzeczy już tam, kupiłeś. rozliczane, tak. Okej. tak. No to dobrze, a gdzie zabieram- śpisz? Tam w namiot wspólny macie, czy jak? Zawodnicy ci profesjonalni, tacy, którzy jadą z wielkimi serwisami, jadą po Teamowi. oni śpią w kamperach. Tam są kampery, jest ekipa masażystów, są mapmeni, którzy im doradzają w przygotowaniu roadbooka i to jest cała jak gdyby ich świta, a ja jestem jednoosobowym teamem fabrycznym. Czyli gdzie śpisz? Czyli śpię tu. Tu, czyli w namiocie takim, tak? Ja będę spał Ty na jesteś mega pozytywny. takim tym. O Boże. Takiej dwusekundowce keczule. Aha. Jak ją rozłożymy, to nie No wiem, to- czy będę ją umiał złożyć. To może nie rozkładajmy. Rozumiem ją na koniec, tak? No i już jest tak, wiesz, powolutku się zbliżamy do końca, nie? Rozłożyć, jak coś tam wystawimy. Tak? No dobra. Aha. To jest taka, wiesz, dwusekundówka, ale to jest w ogóle z Maroko. Mi nawet, że No ale Krzysztof, trochę urąbany może być. i w tym śpisz. Tak, Śpiwór, kalimata, koniec. tak. On jest ostatniego dnia miał strasznie wiatr, więc on jest taki trochę przykurzony. Dobrze, niech zostanie, niech zostanie, niech zostanie. Tak? Dobrze. Czekaj, czy ja zadałem wszystkie pytania? Myślę, że nie. Myślę, że nie, ale to nic nie szkodzi. Ja może się mylę, może jestem w błędzie, natomiast wydaje mi się, że nasi ludzie, nasi widzowie będą mega zainteresowani. Krzysiu, zostaw to. Ale będziemy mówili, o tak, O. nam wygodniej. Mega zainteresowani tą twoją przygodą. Ja mam do ciebie taką... Zapraszam do siedzenia. Czekaj. Ale ja mam do ciebie taką propozycję. Czy ty byłbyś skłonny, no prośba jest moja taka, żebyśmy mogli cię śledzić, wiesz, już nie, bo teraz social media to są, inaczej, czy ty będziesz to wszystko nagrywał, tak dokumentował? No tak, teraz jak gdyby rozpoczyna się taki gorący czas przed Dakarem, czyli za 2 tygodnie mamy wysyłkę sprzętu, czyli na początku grudnia jest wysyłka sprzętu i no i od tego momentu jak gdyby chcę to wszystko pokazywać ludziom, czyli jak wysyłam mój sprzęt zawozimy do Francji, tam jest pakowany na prom. Czyli ja mam taką propozycję, słuchajcie, jeśli jesteście zainteresowani tym wszystkim, jak wygląda Dakar od kuchni, przygotowanie, to Krzysztof to będzie nagrywał. Przesyłam do ciebie i będziemy... Ja będę przesyłał, tak? I moja taka propozycja, i to nie jest clickbait. Będziemy jednooki na Dakarze, no. Tu po prostu, wiesz, aż ciśnie mi się na słowach. Ja jestem żywo zainteresowany, jak to wygląda od kuchni i to przygotowanie, i sam start, i tak dalej. W startu też będę wam podsyłał różne rzeczy i takie, jak to wygląda od kuchni, czyli jak wygląda ta, powiedzmy, stołówka, prysznice, takie inne rzeczy, albo jak przed startem tam zawodnicy czekają. Sama trasa. Tak, tego typu rzeczy to chętnie poprzesyłam, żeby ludzie mogli zobaczyć, jak to wygląda. Krzysztof, aha, jeszcze jedno pytanie było. Czy jesz jarmuż? Nie. Nie jesz. Nie. Jeśli czegoś nie powiedziałem, jeśli o czymś nie powiedzieliśmy, to słuchajcie, zadawajcie pod tym filmem pytania, a my spróbujemy w kolejnych odcinkach odpowiedzieć na nie wszystkie. Krzysztof przynajmniej odpowie na nie, bo ja to tylko jestem operatorem, nazwijmy to. Jak sam wiesz i ty przygotowałeś, już widzę za plecami
twojej osoby nagrodę, bo taka jest, no nazwijmy to już malutka tradycja tych odcinków, a w związku z tym jaka to jest nagroda, Krzysztof, i jakie to będzie pytanie? To jest kurtka z mojego drugiego Dakaru, a pytanie jest... Możesz ją obrócić? No super. Tak. A pytanie jest takie, jakie miejsce zająłem w debiucie w rajdzie Dakar? Czyli W 2009 roku. W 2009 to już jest taka podpowiedź. Tak. Tak, Krzysztof jechał na Dakarze i które miejsce zajął? W generalce czy w tej? W generalce. W generalce. Tak, bo ja wtedy jechałem, pierwszy raz jadę tak bez serwisu. Wcześniej jeździłem z mechanikami. Rozumiem. A teraz stałem się jednoosobowym teamem. Jednoosobowy team, jednooki Dakarowiec po prostu. Jest jedno. Tak, jedno. Krzysiu, bardzo Ci dziękuję. Mi się tu bardzo miło z Tobą rozmawia. Wyłączam kamerę, a my sobie jeszcze na spokojnie porozmawiamy. Wbijajcie do Krzyśka na jego social media. Zapraszam na mojego Instagrama, Facebooka, tam będzie dużo rzeczy się działo. Tak, w trakcie przygotowań i samego startu i w ogóle. Więcej takich pozytywnych ludzi chciałbym spotykać na swojej drodze. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Trzymajcie się, kciuki do góry. Kciuki do góry, Krzysiu. Kciuki. Hej! Myślę, że zarąbiście wyszło. Tak? Dobrze gadałeś? Bardzo dobrze. Za dużo wchodziłeś. Nie, ale to ja sobie tu wytnę, tam wytnę. Jest okej. Dobrze, bo ja potrzebuję nagrania z tej kamery. Też, tak? Tak. Twarz było widać Gdzie? na tych. Ale no to... Tak, ale to ja sobie wiesz. No. Dobrze Tu gadane było, czy staliśmy, tak? było Tak? Jak tu staliśmy, były twarze widać. Tak, Ale to wiesz, sam ja sobie nie powycinam. Olek, otwórz drzwi, wywalimy ten namiot.